Dzisiaj sprawdzamy Kukirin G3 Pro, czyli jedną z mocniejszych hulajnóg w budżecie 5–5,5 tysiąca. Ale ma ona też swoje minusy, o których musimy pogadać. Hulajnoga przychodzi do nas z magazynu z Polski w 2 dni. Ja mam ją z sklepu Geekbuying, który udostępnił mi ją do testów. Jeżeli będziecie zainteresowani jej zakupem, to linki i kupony znajdziecie w opisie pod filmem. Sklep jest oficjalnym dystrybutorem, więc mamy 12 miesięcy gwarancji producenta. Serwis też jest w Polsce. Jak coś się stanie, opisujecie swój problem, a producent przysyła części albo zamawia kuriera po hulajnogę. W pudełku wszystko jest dobrze zabezpieczone. W zestawie dostajemy zapasową dętkę, 2 2-amperowe ładowarki, instrukcję obsługi, jest tutaj też język polski, mamy taką awaryjną pompkę, no i jest multitool do skręcenia hulajnogi. Na start musimy przykręcić kierownicę. Pogadajmy o jej budowie. Hulajnoga jest spora, masywna, od razu już od pierwszych wrażeń widać, że jest dobrze wykonana. Sztyca kierownicy nie ma regulacji, co z jednej strony jest minusem, ale z drugiej dzięki temu jest sztywniejsza. Podest jest długi i szeroki, wyłożony jest w całości gumą, więc miejsca Wam na pewno nie zabraknie. Z tyłu mamy jeszcze wygodny podnóżek, na którym możemy oprzeć nogę, ale też jest wygodny, jak chcemy przenosić hulajnogę. Bo tutaj uwaga, do najlżejszych ona nie należy. 37 kg wagi to jednak sporo. Samo składanie nie jest trudne, wystarczy tutaj odkręcić pokrętło pomarańczowe na froncie, później odciągamy blokadę z boku i możemy wygodnie składać hulajnogę. Tutaj mamy też haczyk, który standardowo służy do składania. On może też nam służyć jako haczyk na przykład na siatkę z zakupami i po takim złożeniu możemy tą hulajnogę przenosić. Na kierownicy po środku mamy stacyjkę, nad nią znajduje się wyświetlacz, który wskazuje prędkość, przebieg, napięcie akumulatora czy stan baterii. Jest czytelny i możemy go ustawić pod odpowiednim kątem. Jeżeli chodzi o osprzęt na kierownicy, to widać, że nie jest to najnowszy model, bo nawet w tańszej G2 Master jest to wszystko takie mniej plastikowe. No ale tragedii nie ma. Z prawej strony jest kciukowa manetka, pod nią jest włącznik. Jak hulajnoga jest uruchomiona, to tym przyciskiem zmieniamy tryby jazdy, ale jest tu jeszcze obok czerwony przycisk, którym możemy przełączać się pomiędzy 1 a 2 silnikami. Strona lewa to włącznik świateł. Lampka na froncie świeci całkiem mocno, ale ja bym wolał, żeby ona była w górnej części, bo tak to do jazdy w nocy zalecałbym dokupić lampkę na kierownicę dodatkową. Poniżej są kierunkowskazy, które są całkiem nieźle widoczne, chociaż też one są na boku. Wolałbym, żeby one były na froncie i z tyłu, wtedy byśmy byli lepiej widoczni. I mamy tu jeszcze klakson, który jest całkiem głośny i wyraźny. Warto zwrócić uwagę tutaj na wyciąganą baterię, bo niewiele modeli na rynku ma taką możliwość, a niesie to ze sobą takie plusy, że na przykład jak mieszkamy na 4. piętrze w bloku, no to możemy tą baterię wyciągnąć, wypiąć ją i ładować ją bez konieczności wnoszenia całej hulajnogi na górę. Hulajnogę możemy zostawić sobie na parterze. Jest tu zamek na szyfr, dzięki któremu nikt niepowołany się nie dostanie. Podnosimy klapę, wypinamy wtyczkę i już wygodnie możemy wziąć samą baterię. I właśnie jako baterii mowa, jest tu 52V bateria o pojemności 23 Ah. Po prawej stronie podestu mamy zaślepkę, pod którą znajdują się 2 porty do ładowania. Dzięki 2 ładowarkom w zestawie możemy naładować baterię w jakieś 6 godzin. Wiem, że niektórzy jak kupowali z innych źródeł mogą mieć tylko 1 ładowarkę, ale biorąc na Geekbuying, przynajmniej ja dostałem 2. W kwestii mocy mamy tu 2 silniki po 1200 W mocy znamionowej, 1500 mocy w piku, czyli mamy tu 2400 W mocy znamionowej łącznie na 2 silnikach. Producent deklaruje, że rozpędzimy się do 65 km na godzinę, a jej zasięg to 80 km. Ja oczywiście to sprawdziłem i powiem Wam, że wyniki są niezłe. Na prostej drodze przy mojej wadze 85 kg udało mi się osiągnąć 63 km na godzinę, które podawała hulajnoga, ale tak realnie z GPS-em miałem 61, więc jest delikatne przekłamanie. A co do zasięgu, to nie udało mi się dobić do tych 80 km, ale tak jak zawsze powtarzam, jest sporo czynników, które wpływają na zasięg. Najważniejsze to waga użytkownika, styl jazdy, czy będziemy sporo przyspieszali, zwalniali, no i ukształtowanie terenu. No bo wiadomo, na górkach silniki potrzebują więcej mocy.
Przy mojej wadze, jak jeździłem z prędkością około 30 na godzinę, to zrobiłem ponad 50 km. Osoby lżejsze spokojnie powinny zrobić ponad 60, ale też jak ją docisnąłem w terenie, to już bateria wystarczyła na 25-30 km. Na grupie na Facebooku, na której zresztą, jeżeli jeszcze nie jesteście, to zachęcam, żebyście dołączyli. Często dzielicie się przebiegami z Waszych hulajnóg. No i właśnie przy G3 Pro są różne osiągi, w zależności od tego, jaką wagę ma użytkownik i też z jaką prędkością będziemy tutaj jeździć, z jaką intensywnością. Więc zachęcam, żebyście dołączyli do grupy. Tam możecie się dzielić, wspomagać lub szukać porady, jeżeli chodzi o sprzęty Kukirin, a także do drugiej grupy, gdzie są ogólnie hulajnogi elektryczne, nie tylko skierowane na tą markę. A jakie są wrażenia z jazdy? Jak najbardziej pozytywne. Zawieszenie fajnie tłumi nierówności, pozwala nam też poszaleć trochę na górkach. Jeżeli chodzi o podest, jest on spory, bez problemu możemy się tutaj na nim ustawić. Tak jak już zresztą wspominałem wcześniej, mocy jest tutaj sporo. Możemy spokojnie wjeżdżać pod spore wzniesienia, więc w terenie ona sobie na spokojnie radzi. Nie jest to taka turboterenowa hulajnoga, no bo wtedy przydałyby się nam typowo opony terenowe, a nie szosowo-terenowe, jak mamy tutaj. Powinny one być większe, szersze. Prześwit też mógłby być większy, ale do takiego użytkowania w mieście, w terenie jest właśnie ona uniwersalna i jest fajne to, że jest ona w miarę zgrabna. Możemy ją łatwo zmieścić w bagażniku, ale też możemy na spokojnie ją wjechać w teren, no i mamy tutaj spory zapas mocy. Wracając jeszcze do budowy, mamy tu dwa amortyzatory sprężynowo-olejowe, które, tak jak już wspomniałem, nieźle tłumią nierówności. Co prawda, nie jest to wysoka półka, tak jak w droższych, na przykład Nami, Kabu czy Teveranach. O Teveranie zaraz jeszcze wspomnę, bo ostatnio miałem też możliwość porównania go do tego Kukirina. Ale właśnie jest tutaj możliwość regulacji, w razie jak na przykład jesteście lżejsi czy ciężsi, to tutaj jest możliwość przekręcenia i dostosowania tej sprężyny do siebie. Zawieszenie działa tu dobrze. Widziałem na grupie, że kilka osób narzekało na G2 Master, że jest ona twarda. No to tutaj te zawieszenie na pewno będzie wygodniejsze, będzie miększe. Hulajnoga ma dwie 10-calowe opony szosowo-terenowe. No i tak jak mówiłem, nadają się one zarówno do miasta, jak i w teren. Na prostej drodze, jak chcemy się rozpędzić, to dobrze trzymają się asfaltu, ale jak wjedziemy w teren, też radzą sobie nieźle, nie ślizgają się tak jak na typowych szosówkach, jak na przykład to mamy w G4. I co ważne, mamy tu hamulce hydrauliczne od XOD. W porównaniu do tańszych Kukirinów, tam mamy hamulce linkowe. Te są praktycznie bezawaryjne, bezobsługowe. Tam musimy tą linkę podciągać. Tamte hamulce wymagają większej uwagi, a te wyhamowują też dużo lepiej. I właśnie też często pytacie, który model hulajnogi wybrać. Czy G4, czy G2 Master, czy G3 Pro, a czasami jeszcze pada na przykład G2 Max. G2 Max od razu powiem, że moim zdaniem jak myślicie o tym sprzęcie, to nie warto jej brać, bo G2 Max ma tylko jeden silnik, no i ona jest wyraźnie słabsza od tych modeli. G4 co prawda też ma jeden silnik, ale ona ma silnik o mocy 2000 W. Tylko tyle, że G4 to jest taka hulajnoga bardziej do jazdy w mieście oraz poza miastem, ale na twardym terenie, bardziej na asfalcie. Tam mamy opony szosowe, więc G4 średnio nadaje się w teren. G4 przez to też, że ma tylko jeden silnik, no to właśnie nadaje się raczej do jazdy na prostej, do szybkiej jazdy. Ona będzie w sumie najszybsza z tego zestawienia. Co prawda G3 Pro na starcie będzie tam porównywalnie do G4, ale G4 będzie miała większą prędkość maksymalną. Do szybkiej jazdy jak najbardziej G4 będzie dobra i w sumie jest najtańsza z tego zestawienia. Później mamy G2 Master, czyli hulajnoga, która ma dwa silniki, jest trochę lżejsza, trochę mniejsza od tej hulajnogi, ma możliwość regulacji. To na przykład na plus dla osób niższych, które sobie chcą tą kierownicę dostosować. Tutaj akurat tej możliwości nie mamy. No i w G2 Masterze mamy hamulce linkowe, mamy gorsze zawieszenie, ale mocą praktycznie one są na równi, przez to, że ta hulajnoga jest cięższa, no to jak porównywałem prędkości, to G2 Master idzie praktycznie tak jak
ta. Różnica cenowa pomiędzy nimi to jest około 1000 zł, więc no to wydaje mi się, że jest sporo, gdzie moc praktycznie mamy taką samą, zasięg praktycznie taki sam na baterii, tylko tak, tutaj mamy stacyjkę, tutaj mamy wyjmowaną baterię, tutaj mamy lepsze zawieszenie, ogólnie przez to, że ona jest większa, jest masywniejsza, czujemy się na niej pewniej i wygodniej. No tutaj mamy hamulce hydrauliczne, więc to już kwestia Was, czy jesteście w stanie powiększyć swój budżet, czy no, to będzie Wam pasowało. To, że ona jest cięższa, to, że nie ma tutaj regulacji, ale no, ma też jakieś przewagi. Jakbyście chcieli zobaczyć takie pełniejsze porównanie G2 Master, G3 Pro, G4, to dajcie znać, postaram się przygotować oddzielne wideo, gdzie zrobimy test zasięgu, test mocy, prędkości na jednym wideo, żeby porównać każdy ten model. Jeśli chodzi o minusy tego sprzętu, o których wspomniałem na wstępie, no to przede wszystkim jest to waga. Waży ona powyżej 30 kg. Na razie nikt się do tego nie czepia, ale nie wiadomo, jak to będzie później w przyszłości. No, plusem jest to, że mamy tu tą wyciąganą baterię, no więc w razie czego, mimo tego, że jest on ciężki, to możemy tą baterię sobie wyciągnąć i oddzielnie naładować, nie musimy całości ciągać. Minusem też jest tutaj osprzęt, który mamy na kierownicy. No tak jak mówiłem, tragedii nie ma, ale nawet Kukirin G2 Master, który wyszedł w tym roku, ma już nowszy osprzęt. Tutaj też przydałaby się aktualizacja. Minusem tego sprzętu jest też na pewno brak wodoodporności. Mamy tutaj IP54, czyli odporność na lekkie zachlapania, ale nie polecam nią jeździć w mocne ulewy, czy też zabierać ją na myjnię, żeby ją umyć, bo jak ją zalejecie, to po prostu może się już Wam nie uruchomić. Jak na dzisiejsze standardy, hulajnogi potrafią już mieć IPX6 czy IPX7, tak jak w Hailey, no a tutaj jednak tej wodoodporności brakuje. Ostatnio dzięki Tomkowi miałem możliwość porównania tego Kukirina do Teveran Blade GT2. Do Tomka linkuję w opisie. On też lubuje się w mocniejszych sprzętach, więc zachęcam do sprawdzenia jego filmików na jego kanale. No i ogólnie, jeżeli porównujemy ten sprzęt z Teveranem, no to widać, że no jest to średnia półka, a Teveran to jest raczej już bliżej wyższej półki. No ale tak naprawdę tam różnica cenowa pomiędzy nimi to jest około 1000 zł. Tam mamy lepsze zawieszenie. Jak przesiadłem się na tamtą hulajnogę, tam miałem uczucie, jakbym płynął. Ale też porównując na przykład tą hulajnogę z G2 Masterem, tutaj mamy też już dużo lepsze zawieszenie, więc możemy tak cały czas przychodzić o 1000 zł w górę, no i będziemy już mieli inne doznania. Ale jeżeli chodzi o budżet 5-5,5 tysiąca, moim zdaniem jest to bardzo dobry i udany sprzęt, dobrze wykonany, na plus to, że mamy wsparcie, serwis w Polsce, więc no, jeżeli coś nam się stanie, piszemy do producenta, albo przysyłają kuriera, albo przysyłają części. No i myślę, że to już wszystko, co miałem do powiedzenia o tym modelu G3 Pro. Jeżeli są jakieś pytania, zachęcam do komentowania, zachęcam do dołączenia do grupy. No i my widzimy się już pewnie niedługo w kolejnym materiale. Cześć!